Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami moimi ulubieńcami pielęgnacyjnymi. I to nie byle jakimi ulubieńcami, to nie są, słuchajcie, ani ulubieńcy miesiąca, ani nawet ulubieńcy roku. To są ulubieńcy mojego życia. Pamiętajcie tylko proszę, bo nie chcę Wam wciskać tutaj żadnych kitów. Pielęgnację dobieramy na podstawie metody prób i błędów. I nikt nie jest Wam w stanie polecić produktu, żeby na 100% Wam się sprawdził. Nie ma takiej gwarancji. Nikt Wam nie jest w stanie dać takiej gwarancji, dlatego że każdy z nas jest inny. I nawet jeżeli mamy ten sam typ cery, to może być tak, że różnie na ten produkt zareagujemy. Ale z racji tego, że jest taki przesyt kosmetyków teraz na rynku i ich jest naprawdę mnóstwo, to na przestrzeni swojego życia zdążyłam przetestować ich sporo, powiedzmy sobie szczerze. I wyselekcjonowałam, wiecie, te najlepsze, no i odrzuciłam te gorsze. Więc te, które Wam dzisiaj pokazuję, to są naprawdę same perełki, które kupuję od lat. No prawie wszystkie kupuję od lat. I pamiętajcie też, że jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu o podstawach pielęgnacji, to mam dwa takie filmy. Jeżeli nie wiecie, jaki macie typ cery, to znajdziecie tutaj taką informację. Jeżeli nie wiecie, w jakiej kolejności aplikować produkty, to tutaj znajdziecie taką informację. To chyba wszystko. Słuchajcie, jeżeli taki temat odcinka Was interesuje, to zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Jeżeli szukacie produktu, który da Wam największe widoczne efekty ze wszystkich produktów, jakie tylko na rynku istnieją, to wydaje mi się, że będzie to właśnie retinol. Przynajmniej moim zdaniem. A na pewno jest to jedyny składnik aktywny, który jest w stanie nam w jakikolwiek sposób spłycić zmarszczki. Mówię spłycić zmarszczki, bo to nie jest też tak, że on po prostu te zmarszczki nam usunie z twarzy. Oprócz tego retinol pomaga też w walce z trądzikiem czy z przebarwieniami, ale słuchajcie, nie stosujemy go przed 25 rokiem życia i już tłumaczę dlaczego. Ogólnie nasza skóra fantastycznie radzi sobie z regeneracją do 25 roku życia. Regeneruje się tak mniej więcej co 28 dni. Ale im jesteśmy starsi, tym ten proces regeneracji się wydłuża. Czyli ta ilość dni nagle z 28 robi się 30 dni, albo potem robi się 40 dni i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wchodzi na salony retinol. I on nam pomaga regenerować tą skórę tak samo szybko, jak ona się regenerowała przed 25 rokiem życia. Przywraca nam młodość. Tłumaczę Wam to dlatego, że ja też chciałam zacząć używać tego retinolu wcześniej. I ja mówię, jak on jest taki super, to dlaczego go nie zacząć już używać teraz, natychmiast? Ale naprawdę uwierzcie mi, że Wasza skóra sobie fantastycznie poradzi do 25 roku życia bez niego i nie ma sensu naprawdę go wcześniej wprowadzać, no chyba, że macie problem z trądzikiem i potrzebujecie go właśnie do walki z trądzikiem, ale to wtedy już bym skonsultowała to z dermatologiem. Z retinolem też trzeba być ostrożnym. To jest, jak ja to mówię, taka trochę broń nuklearna. Dlatego, że w średniowieczu walczyliśmy na miecze. Potem była broń palna, potem była broń atomowa. To jest taka bomba atomowa właśnie. Z nią trzeba bardzo ostrożnie, bo można bardzo łatwo z nią przesadzić. Skóra najpierw musi sobie zbudować na retinol tolerancję. Musimy przyjść do skóry, powiedzieć: cześć skóra, to jest retinol, poznajcie się. Oni muszą się najpierw poznać. Nie mogą od razu wskoczyć do łóżka, wiecie o co chodzi? Żeby zobaczyć tak naprawdę efekty działania tego retinolu, musimy też poczekać z 2-3 miesiące. To nie jest tak, że retinol jest łatwy. Skóra nie jest łatwa, ale retinol też nie jest łatwy. Musimy poczekać te 2-3 miesiące, żeby zobaczyć rzeczywiście te efekty, ale myślę, że warto. To jest moje ulubione serum z retinolem z Basic Lab. Lubię to serum w ogóle też za to, że oni mają tak jakby dostępne różne stężenia tego samego serum. Czyli możecie sobie zacząć właśnie od 0,3%, potem jest 0,5%, które już na mnie czeka za rok, może 2. No za ile dni. Jak była ta piosenka? Więc podsumowując, wprowadzamy retinol od jak najmniejszego stężenia. Tutaj mam 0,3% i mi to w zupełności wystarcza. Koniecznie stosujemy go tylko i wyłącznie na noc. I koniecznie z SPF-em wtedy na dzień. SPF i tak powinniśmy nakładać na co dzień i to jest po prostu bez dyskusji. Jeżeli nie aplikujecie kremu z filtrem na co dzień, to wyjdźcie z tego kanału od razu. Nie będę z Wami rozmawiać, nie ma w ogóle z Wami rozmowy. Musicie, po prostu musicie. To jest tak naprawdę najbardziej skuteczny przeciwstarzeniowy kosmetyk. Wcale nie retinol. Dlatego, że krem z filtrem nas chroni przed powstawaniem tych zmarszczek, a to nas ratuje już jak mamy zmarszczki. Wiecie o co chodzi. Lepiej zapobiegać jak leczyć. A teraz jak już zaczęłam o SPF-ach, o kremach z filtrem, no to przechodzimy właśnie do tych kremów z filtrem. Będę Wam pokazywać dzisiaj 3 kremy z filtrem. Pierwszy jest przeznaczony do cery suchej, normalnej, mieszanej. Tak bym to skategoryzowała.
Mowa tutaj o marce Bielenda, a dokładniej krem nazywa się Odżywczy krem na dzień SPF 30. Jeżeli nie używacie sobie żadnych retinoli ani żadnych kwasów złuszczających, to SPF 30 Wam w zupełności na co dzień wystarczy. Pamiętajcie też tylko, żeby aplikować krem z filtrem w pomieszczeniu. Jeżeli jesteście w pomieszczeniu z oknami, to promieniowanie też do Was dochodzi. Kremy z filtrem mają to do siebie, że one nie dają za bardzo tego nawilżenia, one mają chronić przed słońcem i to jest ich główne zadanie tak jakby, a ten naprawdę nawilża, jest super dla cery suchej, ale też jest super dla cery mieszanej. Jedna osoba właśnie z cerą mieszaną używała tego kremu poleconego przeze mnie i się super sprawdzał. Też wiem chyba, że Vanessa Beauty Tricks ma mieszaną cerę i chyba go używała, ale nie chcę Was skłamać. Jest super, praktycznie w ogóle nie bieli też ten krem, no bo kremy z filtrem są znane z tego, że bielą jednak dosyć mocno. On nie zostawia takiej, wiecie, powłoki białej na skórze, nie wyglądamy jak duchy, tylko naprawdę no fajnie się rozprowadza. Ogólnie ekstra. 10 na 10. Muszę przyspieszyć trochę tempo, bo opowiedziałam dopiero o 2 produktach, a mam ich 13. Więc kolejny produkt to jest krem z filtrem, który ma kolorek SPF 30 z Bundy. Tutaj Wam pokażę oczywiście prezentację produktu, jak go aplikuję, jak on wygląda na skórze i tak dalej. On jest przeznaczony bardziej do cery suchej moim zdaniem. Daje taki naprawdę przepiękny, mokry efekt, ale trzeba być fanem tego mokrego efektu, żeby się z tym kremem z filtrem polubić. Ja go w ogóle dorwałam z polecenia Klaudii Cukierpuder. Ja w ogóle kiedyś przez nią zbankrutuję. Muszę przestać ją oglądać. Ale tak, wracając do tego kremu, bo znowu zbaczam z tematu. Jest super, ale wydaje mi się, że też bardziej sprawdzi się, jeżeli jesteście bladzi. Dlatego, że on tak nawet wręcz bieli troszeczkę. Tak wiecie, no jest mocno jasny, o może tak. Kolejny ulubieniec, tym razem krem z filtrem przeznaczony do cery mieszanej tłustej, chociaż ja mam cerę suchą i też go używam i też go bardzo lubię. To jest lekka emulsja ochronna i ona naprawdę jest lekka. Ona w konsystencji jest wręcz lejąca się, jest bardzo fajna. Bardzo fajnie się rozprowadza, tylko wiecie, ona na początku wydaje się taka jakby mocno bieliła, ale po prostu trzeba ją rozprowadzić i wtedy wygląda super. To jest SPF 50, czyli super sprawdzi się właśnie przy kuracjach retinolem, jakichś kwasach, czy jak potrzebujecie po prostu większej, tej najbardziej konkretnej ochrony przeciwsłonecznej, jaka tylko jest. Kolejny produkt, tym razem serum złuszczające z kwasem glikolowym marki Sunday Riley. Markę Sunday Riley dostaniecie w Sephorze. I słuchajcie, to serum jest niestety przerażająco drogie, ale jest też przerażająco dobre. Ja już mam chyba 3 opakowanie. Gdyby to serum nie było takie dobre, to w życiu nie kupię kolejnego opakowania przez tą cenę, ale jest naprawdę rewelacja. Skóra po nim jest tak gładziutka i widać tak naprawdę efekty już po pierwszym użyciu. Niestety, bo chciałabym powiedzieć, że jest ciulowe. Chciałabym, naprawdę, przez tą cenę chciałabym Wam powiedzieć, że nie opłaca się, nie kupujcie go, ale jest rewelacyjny. Zresztą każdy, kto go używał, jeżeli zapytacie tej osoby, która go używała, to Wam powie, że super. Słyszycie to? No właśnie, nic tu nie ma. Tak samo jak nie ma poprzednich 10 opakowań, a kolejne 2 czekają na mnie już w szufladzie, bo ja muszę mieć zapas tego toniku zawsze zrobiony. To jest, słuchajcie, tonik z Bielendy. On jest łagodząco nawilżający z aloesą i kurkumą. Jest rewelacyjny po prostu. Ja osobiście nie używam toników, żeby wyrównać pH skóry. Jak dla mnie to jest trochę ściema, bo skóra sobie fantastycznie wyrównuje swoje pH sama, wystarczy trochę poczekać. Ja używam toniku, żeby zwiększyć tak jakby wchłanialność innych produktów pielęgnacyjnych, na przykład serum. Także ten tonik jest rewelacyjny, jest super w ogóle nawilżający do mojej suchej cery, jest idealny. Zresztą widziałam, że bardzo dużo osób go poleca, także tak. Kolejny produkt, serum z ceramidami. W ogóle uwielbiam ceramidy, to jest mój ulubiony składnik aktywny, jeżeli chodzi o cerę suchą. Po prostu kocham, zresztą ceramidy się jeszcze tutaj nieraz dzisiaj pojawią, ale zacznę od tego. Serum, ono w ogóle też się super sprawdzi, jeżeli stosujecie retinol, bo retinol przesusza trochę cerę, więc to serum idealny ratunek. W ogóle jeżeli popalicie sobie kiedyś twarz czymkolwiek, czy macie, wiecie, coś Wam się tam z twarzą stało po prostu, coś nakręciliście za mocno i potrzebujecie czegoś, żeby tą cerę naprawić, ją uratować, to sięgajcie po to serum z ceramidami. Ono właśnie jest odbudowujące, ono jest rewelacyjne, uwielbiam je, ale jeszcze nawilżające serum
fajne są dwa z Basic Lab. To jedno z Trehalozą też jest mega super nawilżające, ale jeżeli szukacie czegoś, nie mogę się wysłowić, jeżeli szukacie czegoś bardziej do cery mieszanej, tłustej i chcecie coś lżejszego, to ten Emu Gel też jest super nawilżający. W ogóle kocham te serum. Przedstawiam Wam Dr. Jart Ceramidin, mój ulubiony krem do twarzy. Niestety przedstawiam Wam go w formie miniaturki, dlatego że moja normalna wersja jest w sypialni, a Robert śpi i nie chcę go już budzić. Zapomniałam tego zabrać, nie wiem dlaczego, bo wszystkie inne produkty zabrałam, tylko nie ten krem. To jest mój ulubiony krem do twarzy, jest rewelacyjny. On jest taki trochę jak maść, nawet tak wygląda jak taka maść apteczna i pachnie tak trochę ziołowo. Mi w ogóle ten zapach nie przeszkadza, ale jeżeli nie lubicie takich aptecznych, ziołowych zapachów, to może Wam przeszkadzać troszeczkę. Jedyne, co mnie wkurza w tym kremie, i to mnie tak wkurza, to jest ta tubka. Dlaczego to jest w tej tubce? Kremy powinny być właśnie w takich opakowaniach jak ta emulsja z Basic Lab, albo wiecie, no w takiej wyciskanej, a nie w tym. To jest tak jak wiecie, pasta do zębów, jak ją wyciskacie po prostu i nie chce Wam wyleźć i zostaje tu tego produktu trochę w tej tubce. Ja zapłaciłam za ten produkt, ja chcę go całego wydostać z tej tubki, nie chcę, żeby tam coś zostało, wiecie o co chodzi. I potem przecina się tą tubkę i tak dalej, to jest potem mało higieniczne. Nie, powinni zmienić opakowanie, ale sam krem w sobie jest rewelacyjny i uwielbiam go. Kolejna propozycja z ceramidami, tym razem mamy Bielendę, krem na noc z ceramidami. Słuchajcie, on jest równie dobry jak ten z Dr. Jart i jest tańszy, więc teoretycznie jest lepszy. Ale jest inny problem znowu z tym kremem, żeby nie było za pięknie, słuchajcie. To jest tak ciężko dostępny, on jest wszędzie zawsze wyprzedany. Ja go oszczędzam, po prostu traktuję go jak jakieś złoto, jak go nakładam, to tylko troszeczkę, żeby wiecie, nie przesadzić. A teraz to już w ogóle go oszczędzam, bo chciałam Wam go na filmie pokazać. Więc mówię, dobra, nie dotykam go, zostaje ta sama końcóweczka, która tu jest tego kremu na film, ale podobno po tym jak dodam ten odcinek, to dzień później ma być restock tego kremu. I mam mieć kod zniżkowy jeszcze. Także ja się zaopatrzę chyba po prostu na najbliższy rok, żeby mi nikt już tego kremu nie wykupił. Mój ukochany olejek z DHC. Więcej o nim mówiłam, słuchajcie, w tym filmie tutaj, więc nie chcę się już powtarzać, dlatego Was tam odsyłam. Dlaczego jest lepszy od płynu micelarnego? Jeżeli jeszcze używacie płynów micelarnych, to dlaczego powinniście przestać tutaj? Zostawiam Wam linka. Znaczy nie musicie, ale polecam. I tutaj mam jeszcze płyny do mycia twarzy 2, ale pokażę Wam jeden, bo drugiego fizycznie nie mam, bo mi się skończył. Mój ulubiony to jest CeraVe, ten krem pianka i jego używam najczęściej, ale w wakacje czasami pozwalam sobie też na ten z You to the People. On jest bardziej przeznaczony do cery mieszanej tłustej, ale też go bardzo lubię. I to by było, słuchajcie, na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Nie zapomnijcie też zajrzeć do opisu na dole, bo tam znajdziecie wszystkie zniżki, kody zniżkowe, linki i tak dalej. Jeżeli coś Was zainteresowało, to tam zapraszam. I mam nadzieję, że do zobaczenia do następnego. Pa!